Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj przychodzę do Was z takim całkiem innym tematem. Z tematem, na którym większość ludzi pewnie się jeszcze nie zastanawiała, ale pewnie wszyscy z Was to już zdążyli zauważyć. Mianowicie, coraz częściej słyszy się tu i tam, jak mi ten czas szybko ucieka. Pewnie sami już zauważyliście, że jest ranek, wstajecie, i za chwilę już jest koniec dnia, już jest ciemno, już trzeba iść spać. Nawet nie wiecie, jak szybko po prostu ten dzień przeleciał przez palce. Człowiek nie zdążył zrobić tego wszystkiego, co chciał zrobić. Mamy różne plany, chcemy zrobić to, chcemy zrobić tamto, a nagle się okazuje, że my połowę tych rzeczy nie daliśmy rady zrobić. Gdzie kiedyś przychodziło nam to łatwiej, gdzie mogliśmy te rzeczy zrobić. Pamiętacie? Dopiero co były święta Bożego Narodzenia. Już minęła Wielkanoc. A to przecież chwila, moment. Większość z nas czuje się tak, jakby dopiero co wczoraj, czy parę dni temu były święta Bożego Narodzenia, a tymczasem już jest Wielkanoc za nami. Nie potrafimy zrobić wszystkiego, co byśmy chcieli zrobić. Brakuje nam na wszystko czasu. Nie chodzi tylko i wyłącznie o samą pracę, która zajmuje nam czas. Bo nawet i praca ludziom zaczyna przelatywać bardzo szybko. Gdzie kiedyś mieli wrażenie, że siedzą dużo więcej godzin, nagle okazuje się, że jest to krócej. Wszystko przyspieszyło. Moi drodzy, są różnego rodzaju naukowcy, którzy mają swoją tezę, że czas przyspieszył, a doba tak naprawdę już nie ma 24 godzin, lecz ma 18. Tak, moi drodzy, są takie teorie. Wszystko to miało zacząć się gdzieś w latach 80. Od tego czasu czas zaczął przyspieszać. Jest wiele teorii na ten temat, co tak naprawdę mogło się podziać. Jedni mówią, że nasza planeta zaczęła się szybciej obracać wokół własnej osi. Drudzy mówią, że niestety jest to pole Schumana, które tutaj drastycznie się zmieniło swoją częstotliwość. A jak wiemy, wszystko ma swoją częstotliwość. My również mamy swoje częstotliwości, o czym zrobię Wam jeszcze kiedyś inny, następny film, gdzie przedstawię Wam dokładnie, jaką moc mają częstotliwości, które tak naprawdę są przez ludzi wyśmiewane. I większość ludzi w ogóle w to nie wierzy. Tym bardziej, że na przykład sam telefon, który odbiera Ci Wi-Fi czy sygnał, działa również na różnych częstotliwościach. Ale to jest osobny temat. To nie na dzisiaj. Moi drodzy, jest na to wiele tez. Wystarczy pooglądać sobie jedno z nich, na przykład stare zdjęcia. Na starych zdjęciach 30-latkowie wyglądają tak, jak dzisiejsi 50-latkowie. Czas po prostu przyspiesza. My się też również szybciej starzejemy. Jak to zatrzymać? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie da się tego za bardzo zatrzymać. Są również kolejne teorie, które wskazują na to, że czas tak naprawdę przyspieszył. Moi drodzy, mnisi na Świętej Górze Athos od setek lat są związani z taką tradycją, mają tam, że odmawiają modlitwę przez 24 godziny. To jest cały czas jedna i ta sama modlitwa, która jest tam odmawiana. Wyobrażacie sobie, że oni nie potrafią zdążyć już odmówić tej modlitwy do końca? Ponieważ już zaczyna się nowa doba, a modlitwy jeszcze kawałeczek został. Co bezpośrednio przekłada się na to, że czas przyspieszył. Skoro ten sam tekst, który od setek lat był zawsze odmawiany i zawsze zdążono go przeczytać przez te 24 godziny, tak teraz nie dają rady tego zrobić, ponieważ doba kończy im się szybciej, a modlitwy jeszcze jest cały kawałek. Kolejny przykład to są buddyjscy mnisi, którzy codziennie zapalają świece w swoim klasztorze. Świece są od setek lat produkowane w tej samej technologii, wszystko ręcznie, wszystko ładnie, pięknie zrobione. Nic się nie zmieniło, nie zmienił się też wosk, z którego to jest robione, nic się dosłownie nie zmieniło.
Te świece zawsze paliły się dokładnie 24 godziny. I się wypalały. Wtedy zapalano nowe. Niestety teraz świece te, które przez setki lat zawsze paliły się 24 godziny, spalają się, ale doba jeszcze nie minęła, ponieważ one jeszcze nie są do końca spalone, kiedy już powinno się odpalać następne. Tak, to jest wszystko bardzo ciekawe, ponieważ świeczka, która się powinna w 24 godziny spalić, kiedy te 24 godziny mijają, tam jeszcze tyle świeczki zostało i ona się jeszcze nie zdążyła wypalić. Świeczka, która się paliła przez setki lat w tej samej technologii, zawsze 24 godziny. To są takie jakby niezbite dowody na to, że czas przyspieszył. I to bardzo przyspieszył. Ponieważ jest wiele różnych dowodów na to. I wydaje mi się, że wielu z Was będzie w stanie potwierdzić te wszystkie teorie, które tutaj mówię. Że Wy też pewnie zauważyliście, że Wasz czas niesamowicie przyspieszył. I wiecie, co w tym wszystkim jest najgorsze? W tym wszystkim najgorsze jest to, że ten czas z roku na rok coraz bardziej przyspiesza. Ucieka nam dosłownie przez palce. My się cały czas starzejemy. Zaczynamy zapominać pewne rzeczy. I to nie jest przez to, że my się śpieszymy cały czas, że życie nabrało takiego pędu. To nie jest całkowicie przez to. To nie jest przez to, że my nie mamy czasu się wyspać. To nie jest przez to, że nie mamy czasu, nie wiem, zrobić naszą robotę. Ale wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Najgorsze to jest to, że nie mamy czasu na bycie ludźmi w tym wszystkim. Życie przelatuje przez palce. Popatrzcie, dzieci, wnuki, wszystko wyrosło już praktycznie, już jest dorosłe. I coraz częściej słyszymy to pytanie, kiedy to minęło? Kiedy to się stało? Kurczę, on już jest dorosły, on przed chwilą jeszcze był taki mały. Tak ten czas zaczął nam zasuwać. Życie dosłownie ucieka nam przez palce. Czy ktoś lub coś ma na to wpływ? Że ten czas tak przyspieszył? Jaki jest cel tego, że ten czas tak przyspieszył? Co tak naprawdę się dzieje? Otóż jest bardzo ciekawe pytanie. Jestem ciekaw Waszego zdania. Jak Wy to widzicie? Czy macie czas jeszcze na to, tak jak kiedyś nasi dziadkowie mieli, iść, pogadać z sąsiadem czy ze znajomym, spotkać się gdzieś? Macie jeszcze na to czas? Czy okazuje się, że brakuje Wam czasu na to wszystko i nie możecie nawet spokojnie słowa z kimś zamienić na ulicy, bo już się śpieszycie na kolejną rzecz, którą musicie zrobić? Jestem ciekaw Waszego zdania. Jak Wy to widzicie? Czy Wam też czas tak ucieka przez palce? Zostawcie to w komentarzu. Wspólnie może coś wygdybamy w tych komentarzach razem. Sam jestem ciekaw, jak Wy to odczuwacie, bo coraz częściej słyszę to od wielu ludzi. Ja sam to też zauważyłem, że przecież dopiero co było to, a już znowu jest to. I to tak stryknięcie palca. Tak nam czas po prostu ucieka. Dajcie znać w komentarzach, będzie mi miło. I pamiętajcie o konkursie, który tutaj cały czas też trwa. Macie wszystkie linki do rzeczy, które biorą udział w tym konkursie w opisie tego filmu. Tam sobie możecie zerknąć, co to fajne, sprawdzone produkty, których od lat używamy i Wam je tutaj polecamy. Także piszcie sobie koniecznie w uwagach do zamówienia, jeżeli byście chcieli cokolwiek sobie stamtąd kupić. Konkurs z szamanem. I do 3 września zostawcie nam koniecznie tutaj jakiś fajny komentarz na temat produktu, który kupiliście, a my już 3 września będziemy kogoś wybierać z Was, kto otrzyma bon na 9000 zł do tego sklepu. Także ja nie zabieram Wam już Waszego cennego czasu dziś dalej, który i tak szybko ucieka. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, spokojnego, oddechnijcie czasem sobie też. Także tyle na dziś, trzymajcie się.